Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Adam, a ten odcinek jest zainspirowany komentarzami, które pojawiły się pod moim filmem pod Bydgoszczą. Dzisiaj opowiem Wam o Toruniu, a z mojej perspektywy, co tam można zobaczyć, co warto zobaczyć. W komentarzach pod moim filmem o Bydgoszczy miałem sporo komentarzy, abym lepiej sobie kupił bilet do Torunia. To było coś w stylu co najlepszego możesz zrobić w Bydgoszczy? Iść na pociąg, iść na dworzec i kupić sobie bilet do Torunia. Okej, więc też właśnie tak zrobiłem. W sumie nie żałuję, w Toruniu bardzo mi się podobało, ale uwaga, Bydgoszcz też mi się podoba i podobała. Czy tak można w ogóle? Dajcie znać w komentarzach, czy to jest w ogóle możliwe, żeby lubić jednocześnie i Toruń, i Bydgoszcz. Z tego co zauważyłem, Toruń to miasto pełne historii i zabytków. Dziś pokażę Wam, co warto zobaczyć w Toruniu, zwłaszcza jeśli planujecie zwiedzanie z dziećmi. Zaczynamy od Starego Miasta w Toruniu, które jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zespołów zabytkowych w Polsce, wpisane na listę UNESCO. Chodźcie ze mną i pamiętajcie, Stary Piernik to też ciacho. Stare Miasto w Toruniu to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zespołów zabytkowych w Polsce, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabytki. Toruń swoją przestrzenią obejmuje liczne gotyckie budowle, takie jak Ratusz Staromiejski, Katedra Świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz domy bogatych mieszczan, świadczące o dawnej potędze i bogactwie miasta. Spacerując po uliczkach Starego Miasta w Toruniu można poczuć atmosferę średniowiecznego miasta, podziwiając unikalną architekturę i starówkę Toruń, gdzie każdy zakamarek emanuje historią. To centrum życia kulturalnego Torunia, pełne muzeów, kawiarni i restauracji. Oferuje wyjątkowe doświadczenia i pozwala na podróż w czasie do okresu świetności hanzeatyckiego miasta. Co warto zobaczyć w Toruniu z dziećmi? Między innymi żywe Muzeum Piernika, ale o tym za chwilę opowiem. My tym razem zaparkowaliśmy sobie w okolicach hotelu Podzamcze i zaczęliśmy naszą wycieczkę i zwiedzanie po Toruniu od rynku staromiejskiego. Jest najładniejszym, takim centralnym miejscem właśnie w Toruniu na zwiedzanie. To jest taki główny plac Starego Miasta w Toruniu, ten rynek staromiejski, który pierwotnie wytyczono w 1251 roku. To jest centrum życia miejskiego. Stare Miasto, Toruń, tętni życiem zarówno w dzień, jak i nocą, oferując liczne atrakcje, restauracje oraz piękne widoki na toruńską Starówkę. Tam są dosyć szerokie uliczki wokół rynku staromiejskiego i naprawdę można fajnie podziwiać tą architekturę. Zaraz na początku wyłania nam się pomnik Mikołaja Kopernika, to symbol miasta, jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki. Jak widzicie, tu akurat byliśmy świadkami, jak są jakieś dzieci ze szkoły. To wyjątkowe miejsce, w ogóle, aby zobaczyć takie miasto, gdzie mieszkał, pracował wielki astronom, a także dowiedzieć się więcej o jego dokonaniach. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku. Dzięki Mikołajowi Kopernikowi zrozumieliśmy, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie odwrotnie, co obaliło dotychczasowe błędne przekonanie o budowie kosmosu. Jego odkrycie zapoczątkowało nowoczesną astronomię i zmieniło nasze postrzeganie miejsca człowieka we wszechświecie. W ogóle tak, 99% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje jeszcze mojego kanału. Bardzo proszę, zostań ze mną na dłużej, napisz komentarz ze swoimi doświadczeniami z Torunia i naciśnij subskrybuj. To nic nie kosztuje, a będziemy w kontakcie. Ja chętnie wysłucham Twoich rad, napisz mi w komentarzu. Ja się odnoszę do tych komentarzy. Jak widzicie, ten film również został zainspirowany komentarzami pod filmem pod Bydgoszczą, także zapraszam. Zaraz obok jest też pomnik Flisaka, z którym wiąże się taka legenda, do której, że dzięki zagraniu pięknej melodii na skrzypcach wyprowadził z Torunia tysiące żab, uwalniając miasto od ich plagi. Ważnym punktem i ważnym symbolem Torunia są również toruńskie pierniki. Każdy o nich słyszał. Toruńskie pierniki to nieodłączna część toruńskiej tradycji. Popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Ja lubię osobiście katarzynki, lubię te serduszka, lubię w polewie czekoladowej, te mi najbardziej smakują. Można znaleźć na Starym Mieście Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Żywe Muzeum Piernika. Tam można poznać historię tego wypieku, wziąć udział w interaktywnych warsztatach i przygotować własne wypieki. Polecam kupić sobie bilet wcześniej. W Muzeum Toruńskiego Piernika można zobaczyć zabytkowe formy,
narzędzia używane do dawnego wypieku, a także poznać tajemnice tradycyjnych receptur. Kolej żywe Muzeum Piernika skupia się bardziej na pokazach i takich angażujących występach, które przybliżają atmosferę dawnego Torunia i rzemiosła piekarskiego. Te atrakcje stanowią doskonałą propozycję, co warto zobaczyć w Toruniu w jeden dzień, a zwłaszcza pomysł, co zwiedzić w Toruniu z dziećmi. Toruńskie pierniki to tradycyjny polski wypiek, który ma wielowiekową historię sięgającą średniowiecza. Ich charakterystyczny smak pochodzi od unikalnej mieszanki przypraw korzennych, takich jak cynamon, imbir, goździki. Pierniki były popularne wśród kupców i podróżników, ponieważ dzięki swoim składnikom długo zachowywały świeżość. W Toruniu pierniki stały się symbolem lokalnej tradycji i są dziś chętnie kupowane przez turystów jako pamiątki. Ja zawsze przywożę z żoną torbę pierników z Torunia. Sam też dokonuję pewnych prób pieczenia piernika co roku w święta. Już zaczynamy to wcześniej robić. Piernik potrzebuje czasu, żeby być smaczny. On się nie psuje dzięki dużej ilości cukru, dużej ilości tych przypraw, to się nie psuje, a wręcz przeciwnie, z czasem staje się coraz lepszy. Zaraz blisko rynku staromiejskiego jest Muzeum Dom Mikołaja Kopernika. Przenosi zwiedzających w czasy wielkiego astronoma, prezentując jego dokonania i wpływ w rozwój nauki. To jest bardzo interesujące. Miejsce pełne eksponatów związanych z Kopernikiem jest ważnym punktem na mapie Torunia Starego Miasta. Muzeum Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się w 2 gotyckich kamienicach, gdzie prawdopodobnie urodził się słynny astronom. Zwiedzający mogą obejrzeć także filmy i prezentacje multimedialne przybliżające atmosferę jego epoki i zrozumieć, jak jego teoria heliocentryczna zmieniła obraz świata. Idąc dalej po ulicach Starego Miasta w Toruniu, również Krzywa Wieża w Toruniu jest obowiązkowym punktem wycieczki. To charakterystyczna budowla średniowieczna, przyciągająca turystów swoimi legendami i unikalną architekturą, ale to, co najbardziej ją wyróżnia, to to, że jest odchylona od pionu około 1,5 metra. Zbudowana w XIV wieku, jako część miejskich murów obronnych, wieża pełniła funkcję strażniczą. Legenda głosi, że jej krzywizna jest karą za grzechy jednego z toruńskich rycerzy, co dodaje jej dodatkowego uroku i tajemniczości. Dziś Krzywa Wieża jest popularnym miejscem turystycznym, przyciągającym zarówno miłośników historii, jak i tych, którzy chcą sprawdzić równowagę, próbując stanąć przy jej pochylonej ścianie, zobaczyć, czy rzeczywiście jest pochylona, jak to się trzyma, czy się nie zawali. Jest jednym z symboli Torunia i pięknym przykładem średniowiecznej architektury, który wciąż zachowuje swój wyjątkowy charakter. Można zaraz już tutaj przy tej Krzywej Wieży wyjść na bulwar filadelfijski w Toruniu. To malownicza promenada wzdłuż Wisły, która jest popularnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Bulwar jest idealnym miejscem do relaksu, zwłaszcza latem, kiedy organizowane są tam różne wydarzenia kulturalne, koncerty, pokazy plenerowe. Znajdują się tam przystanie, skąd można wyruszyć w rejs statkiem po Wiśle, zyskując niepowtarzalną szansę na perspektywę na starówkę w Toruniu. Bulwar filadelfijski stanowi urokliwe połączenie natury i historii, przyciągając każdego, kto chce w pełni poczuć atmosferę Torunia, tym bardziej, że widać z tego bulwaru mury starego średniowiecznego miasta. Warto podejść, żeby zobaczyć właśnie od tego miejsca mury Starego Miasta w Toruniu. One są imponującą pozostałością średniowiecznego systemu obronnego, który chronił miasto przed najazdami. Mury Starego Miasta w Toruniu zbudowano głównie w XIV wieku, otaczają zabytkowe centrum, nadając Toruniowi idealny historyczny charakter. Bardzo przyjemnie jest spędzać czas wśród tej architektury. W obrębie murów zachowały się różne wieże i bramy, tak jak brama klasztorna czy wspomniana Krzywa Wieża, które były częścią dawnej fortyfikacji. Spacerując wzdłuż murów można podziwiać ich majestat i solidność, a także zrozumieć znaczenie Torunia jako ważnego miasta handlowego i obronnego. Te mury były tuż przy rzece, przy Wiśle. Dziś stanowią one nie tylko atrakcję turystyczną, ale także przypomnienie o bogatej, wielowiekowej historii miasta. Zaraz obok są ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu. To pozostałość po pierwszej twierdzy zakonu krzyżackiego na ziemiach polskich, zbudowanej w XIII wieku. Zamek pełnił niegdyś rolę głównej siedziby krzyżaków w regionie, zanim został zburzony przez mieszczań Torunia w XV wieku jako symbol oporu wobec zakonu. Dziś ruiny są atrakcją turystyczną, w której można zwiedzić zachowane fragmenty murów, piwnice oraz podziemia. W sezonie odbywają się tam liczne wydarzenia historyczne i rekonstrukcyjne, które przybliżają życie i kulturę średniowiecza. My tym razem tam nie wchodziliśmy,
ale tutaj pokazujemy Wam, jak to wygląda gdzieś tam z daleka, gdzie można zatrzymać się czy zostawić samochód. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, zaplanujcie wcześniej tą trasę. Zamek Krzyżacki w Toruniu jest ważnym świadectwem historii miasta i myślę, że warto wejść. Zostawiliśmy auto przy hotelu Podzamcze, ale tym razem tam nie spaliśmy, chociaż rok albo 2 lata temu byliśmy w tym hotelu. Świetny hotel, świetnie wykończone piwnice, świetnie wykończony hol. Zobaczcie sobie też zdjęcia w internecie, bardzo dobre śniadania, bardzo dobre dania restauracyjne. Hotel na Podzamczu w Toruniu. I naprawdę to jest urokliwa opcja noclegowa, położona w sąsiedztwie ruin Zamku Krzyżackiego, oferująca bliskość do najważniejszych atrakcji. Myślę, że to jest sensowne się tam zatrzymać. Nie trzeba marnować czasu na dojazdy i szukania miejsca parkingowego. To jest blisko Stare Miasto Toruniu, Bulwar Filadelfijski czy Krzywa Wieża. Hotel ten łączy nowoczesne udogodnienia z tradycyjnym stylem, co czyni go idealnym miejscem dla osób pragnących poczuć klimat Torunia, zachowując jednocześnie komfort współczesnego hotelu. Jest tam naprawdę nowocześnie. Zapewnia również przyjemność zwiedzania toruńskiego Starego Miasta. Zobaczcie, jakie fajne są tutaj tereny, jest jakieś boisko. W środku mamy restaurację oferującą dania regionalne i międzynarodowe, doskonałe zarówno na kolację, jak i na śniadanie. Toruń Stare Miasto w pigułce, proszę Państwa. Rynek nowomiejski w Toruniu to jest, jeżeli macie jeden dzień, to załóżmy możecie na tym skończyć, tam wokół są jeszcze ciekawe kościoły, to w innym odcinku o nich opowiem. Rynek nowomiejski w Toruniu i na tym poprzestajecie. To jest też jedno z centralnych miejsc historycznego Nowego Miasta. Powstało w XIV wieku jako odrębna część Torunia. Plac otoczony jest kamienicami i zabytkowymi budynkami, które od wieków pełniły funkcje handlowe i rzemieślnicze. Obok znajduje się barokowy kościół Świętego Jakuba, będący jednym z najważniejszych zabytków Nowego Miasta. Rynek słynie również z kawiarenek, restauracji i sklepów, co czyni go ulubionym miejscem spotkań zarówno mieszkańców, jak i turystów. Wydarzenia kulturalne organizowane na rynku przyciągają wielu odwiedzających, a jego historyczny klimat sprawia, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Starówce w Toruniu. Sami zobaczcie. Jeżeli chcecie bezproblemowo odwiedzić Toruń, Stare Miasto, to mapa z punktami znajduje się w opisie. Zaznaczyłem Wam te miejsca, o których tutaj opowiadam w filmie. Na pewno jeszcze nie raz będę w Toruniu. Napisz mi, jeżeli jesteś z Torunia, uważasz, że powinienem coś dodać, lub jeśli nie jesteś z Torunia, ale w sumie widziałeś ciekawsze miejsca w Toruniu, napisz, chętnie wysłucham komentarzy, odpowiadam na nie wszystkie. Dzięki za dzisiaj i do następnego.